Jak pozbyć się z nagrania tak zwanych dźwięków namysłu, takich jak i tak dalej? Najkrótsza odpowiedź mogłaby brzmieć po prostu je wyciąć, no ale to jest bardzo czasochłonne na etapie montażu, dlatego lepiej by było nie wydawać z siebie takich dźwięków. Inaczej mówiąc, zastępować je pauzami. To jest trudne dlatego, że mówimy wolniej niż myślimy i te pauzy, te przerwy wydają nam się nieskończenie długie. Nasza perspektywa czasowa trochę się zmienia, zakrzywia wtedy, kiedy mówimy, a zupełnie inaczej to wygląda z punktu widzenia słuchacza. Dla niego te pauzy wcale nie są szkodliwe ani jakieś uciążliwe. Jest pewien magiczny sposób, jak pozbyć się tych powiem o nim za chwilę, ale najpierw cały proces, który pomoże Ci pozbyć się tego rodzaju dźwięków, być może nawet na zawsze. Składa się ten proces z 3 kroków. Krok pierwszy to jest świadomość. Trzeba nauczyć się zauważać takie dźwięki, wyłapywać je i pomaga w tym oczywiście słuchanie swoich nagrań, ale również poza nagraniami taka obserwacja siebie na co dzień i przyłapywanie się na tym, kiedy ja takie dźwięki z siebie wydaję. Drugi krok jest taki, żeby nauczyć się przewidywać te dźwięki, bo kiedy nauczysz się je wyłapywać, to zauważysz, że będzie Ci też łatwiej przewidzieć, że taki dźwięk nadchodzi. I kiedy dojdziesz do tego poziomu, kiedy nauczysz się przewidywać te dźwięki, możesz zacząć zastępować je ciszą, pauzą. Tak jak powiedziałem, zwłaszcza na początku to jest trudne, to jest trochę przerażające, ale spróbuj się nagrywać, spróbuj po prostu opowiedzieć swój dzień, opowiedzieć, co Ci się dzisiaj przydarzyło, nagrywaj to i zatrzymuj się za każdym razem, czy rób pauzę za każdym razem, kiedy ciśnie Ci się na usta to albo jakikolwiek inny wyraz, na przykład, który umieszczasz w swoich wypowiedziach, a chcesz się go pozbyć. I kiedy już nauczysz się przewidywać te dźwięki czy wyrazy i zastępować je ciszą, no to będzie Ci dużo łatwiej. Jest jeszcze trzeci krok, również bardzo przydatny, to jest przygotowanie tego, co chcesz powiedzieć. Nie chodzi o nauczenie się tego na pamięć, ale o dokładne zaplanowanie i przemyślenie tego, co chcesz powiedzieć. Bo kiedy się przygotujesz, to nie musisz co chwilę zastanawiać się, co powiesz w kolejnym zdaniu, tylko ta Twoja wypowiedź jest dużo bardziej płynna. Obiecałem też taki magiczny sposób, jak to zrobić, żeby pozbyć się tego On jest magiczny, ale ma pewne ograniczenie, to znaczy rzeczywiście działa przez krótki czas. Ale jeżeli potrzebujesz udzielić wypowiedzi telewizji na przykład, która zwykle jest bardzo krótka, to może Ci się przydać. Sposób jest następujący. Spróbuj mówić tak, żeby wplatać właściwie co każde czy co drugie słowo Jeżeli tak zrobisz przez chwilę, to zauważysz, że natychmiast to będzie Ci łatwiej wyłapać. A ponieważ będzie Ci je łatwiej wyłapać, to również będzie Ci je łatwiej ominąć, bo zwiększysz właśnie tę swoją świadomość tego tu i teraz. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nagrywaniu podcastów, zapraszam na stronę podcastpro.pl.